Witam Was bardzo serdecznie w recenzji butów Asics Nusa Tree 15. W zeszłym roku zrobiłem takie zestawienie pod sam koniec roku top 10 moich ulubionych i najlepszych według mnie butów do biegania, które przynajmniej miałem okazję testować i tam buty Nusa Tree 14 wygrały i zdeklasowały naprawdę mocne, ciekawe modele, m.in. Asicsa Nova Blasta trójkę. Także zapraszam serdecznie do recenzji. Na nową edycję Nusy czekałem naprawdę bardzo, ponieważ 14 generacja była fenomenalna. To był but niezwykle wszechstronny do robienia długich, spokojnych treningów, szybkiego biegania, głównie ze względu na to, że mieliśmy połączenie naprawdę lekkiej wagi z fajną amortyzacją. Oczywiście takie buty nie są najbardziej żywotne, nie pobiegamy w nich, nie wiem, 1500 km, zwykle skończą się znacznie szybciej. Nie zmienia to faktu, że bardzo fajnie spisują się na każdym treningu, jaki sobie zrobimy. A dzisiaj w końcu w moje ręce trafiły Nusy 15 i zabierzmy się za ich ocenę i porównanie do zeszłorocznej edycji. Od lat Asics Nusa Tree był uważany za but typowo triatlonowy, w którym można było sobie biegać bez skarpetki, gołą stopą. No, treningowo-startowy but triatlonowy. Teraz to się trochę zmieniło i z tej triatlonowości zostało tylko to, że faktycznie możemy sobie biegać w nim bez skarpetki, chociaż nie polecam tego robić. I przede wszystkim mamy super kolorystykę. Te buty są żywe, cudowne. Te buty to jest król disco. Po prostu sprawia, że wszystkim nam uśmiech na twarz wraca, jak tylko go zobaczymy. Specyfikacja tego buta klasyczna. 5 mm drop od ostatnich 3 generacji, więc dosyć niski. Amortyzacja między średnią a dużą. Waga według mnie, mojej wagi kuchennej, to jest 218 gramów, a nie 227 jak podaje, czy tam 229 jak podaje producent, więc te buty są troszkę lżejsze. Zastosowanie jest oczywiście treningowo-startowe, ale z tymi startami to raczej na krótszych dystansach 5-10 km niż półmaraton czy maraton. A więc zacznijmy sobie od podeszwy. Mamy dalej piankę Flight Foam, to jest taki Flight Foam zerowy, podstawowy, znany już od wielu lat. Ten Flight Foam już dobre 6 lat temu pojawił się na rynku. Jest pianką całkiem miękką. Według pomiarów durometru mamy około średnio 38-39 jednostek, co określane jest raczej jako duża amortyzacja, aczkolwiek nie do końca czuć to na stopie, o czym będę mówić oczywiście jak zaczniemy sobie biegać. No i nie czuć to do końca na stopie, bo Nusy 14 niby mają podobną miękkość, ale prywatnie uważam, że są butami trochę bardziej miękkimi niż 15. Pianka Flight Foam została uformowana w nieco bardziej agresywną kołyskę biegową niż w 14 generacji. Tej pianki jest więcej, około 2-3 mm podeszwa nam troszeczkę urosła i czuć to pod stopą, że mamy więcej pianki, jesteśmy troszeczkę wyżej ustawieni. Bieżnik w tym bucie został całkowicie zmodyfikowany i jest bardzo podobny do tego, co mamy na przykład w Magic Speedach, trójkach, dwójkach, a nawet w Meta Speedach. Jest to po prostu większy kawałek gumy węglowej, dziurkowany, który bardzo fajnie, przyczepnie prowadzi naszą trakcję, można powiedzieć, po suchym, ale także po mokrym. Ten but specjalnie się nie ślizga, gumy węglowej jest więcej i uważam to za duży plus. Cholewka oprócz tego, że jest super żywa, kolorowa i jest po prostu cudowna moim zdaniem, jeśli chodzi o kwestię designu, to zmieniła się dosyć mocno, ponieważ but stał się troszkę szczuplejszy i ciaśniejszy moim zdaniem od 14, gdzie było dużo miejsca. Między innymi dlatego tak bardzo lubiłem 14, bo miejsca na palce było mnóstwo. Teraz tego miejsca na palce jest troszeczkę mniej i bardziej czujemy właśnie to, że nasze palce są troszeczkę ukierunkowane ku górze. Zmieniono na pewno język, który nie jest taki pluszowy i przyjemny, jest bardziej plastikowy, syntetyczny i sztywny i to uważam za akurat minus. Sznurowadła są w miarę podobne do modelu 14, ale troszeczkę sztywniejsze, takie też bardziej plastikowe. Są wystarczająco długie, dobrze się je wiąże na bliźniaka czy na metodę typowo sprintersko-biegową, czyli z dodatkowymi uszkami. Tutaj wszystko gra. Zapomniałem, wentylacja w tym bucie jest świetna. To jest po prostu klasa sama w sobie. Nusy zawsze były genialnie wentylowane, więc nie ma opcji, żeby ten but był dla Was ciepły. Przewiew gwarantowany. Natomiast na sam koniec zapiętek jest również sportowo wywinięty do zewnątrz, dosyć wysoki, ale pionowy. Pięta siedzi w nim nieźle, nie ma żadnych przyruchów góra-dół, ale uważam, że jest troszeczkę węższy niż w 14 generacji i ta pięta, przynajmniej kość piętowa, jest mocniej osadzona w tym bucie niżeli w poprzedniej generacji. Specjalnie do tej recenzji wróciłem do biegania do Nusy 14 i zrobiłem w niej 2 treningi. Jeden spokojniejszy, drugi mocniejszy z podbiegami, co widzicie oczywiście teraz na filmie.
by poczuć tego buta, żeby przypomnieć sobie, jaki on był, zanim zacznę testować 15. I faktycznie, moim zdaniem, amortyzacja w 14 generacji jest minimalnie lepsza już od samego początku. Nie czuć też takiej agresywnej kołyski biegowej pod palcami. No, dalej Nusa 14 jest butem, który nawet w tym roku, gdybym robił zestawienie teraz, znalazłby się prawdopodobnie w top 3 najlepszych butów, w jakich biegałem. Jest świetną konstrukcją, praktycznie bez żadnych wad. No chyba że macie szczupłą stopę, to wtedy stopa będzie Wam tam trochę latać w środku. No to właściwie jest to głównie kwestia problemu kształtu stopy. Może minimalnie mniejsza ilość bieżnika, bo w Nusach 15 rozwiązali to lepiej. Ale tak poza tym, Nusy 14 to po prostu świetne buty. Natomiast Nusy 15 sprawiają nieco inne wrażenie. Są równie szybkimi butami, bo podczas moich testów przede wszystkim wykonywałem w nich ciężkie treningi progowe, robiłem zabawę biegową z tempem narastającym, gdzie dochodziłem do tempa szybszego niż moje 5 km, więc naprawdę but dawał radę, nie ciążył na stopie, był bardzo dynamiczny, ale był twardszy niż poprzednia generacja. Przynajmniej ja tak uważam. Chociaż już trochę zapoznałem się z recenzjami, powiedzmy, kolegów z branży, którzy piszą, że ten but jest bardziej miękki. Nie wiem, jak to możliwe, że dla nich jest bardziej miękki. Zresztą nawet pomiary durometrem nie wskazują jakichś specjalnie różnic. Podeszwa co prawda jest grubsza i jakby mamy na co lądować i prawdopodobnie dzięki temu but będzie bardziej żywotny, ale moim zdaniem potrzebuje trochę miłości. I przede wszystkim dwa pierwsze treningi pokazały mi znaczną różnicę między Nusą 14 i 15, bo na pierwszych dwóch treningach był wręcz twardawy. Dopiero przy trzecim, czwartym treningu nabierał miękkości. Prawdopodobnie ten flight foam potrzebował troszeczkę mojej masy ciała i tej kompresji, żeby go rozpracować. Ważną kwestią jest oczywiście stabilność, która jest świetna. Nie ma żadnych problemów ze stabilnością, nie ma żadnych przyruchów do środka. But cały fajnie oplata stopę, lądowanie jest pewne, chociaż moim zdaniem przez to, że cholewka jest szczuplejsza, to także ta platforma, cała podeszwa wewnętrzna jest troszeczkę szczuplejsza i jakby jest mniej miejsca na lądowanie. Natomiast jeżeli Wasza technika biegowa jest w porządku, nie będziecie mieć z nim żadnych kłopotów. Jest to but treningowo-startowy. Najlepiej spisałby się u biegaczy ważących do 85 kg, ale jeżeli ważycie 90 i będzie używany głównie na mocnych treningach i startach, tylko i wyłącznie, to też możecie po niego sięgnąć. Szczególnie jeżeli planujecie jakieś biegi na 5 i 10 km, tam ten but rozwinie swoje skrzydła, pozwoli Wam naprawdę fajnie przyspieszać i utrzymać szybkie tempo. U lżejszych biegaczy spisze się nawet lepiej. Jeżeli ważycie tak poniżej 75 kg, no to but da Wam jeszcze więcej. Fajnie spisze się także na bieżni lekkoatletycznej, na tartanie. No i może u niektórych spisać się nieźle na zawodach o długości półmaratonu, chociaż przyznam, że wolałbym tam coś bardziej miękkiego i dynamicznego, na przykład z płytką karbonową, bo tutaj, nie powiedziałem na początku, żadnego karbonu nie ma, but zbudowany jest tylko na piance Flight Foam. Nusy 15 będą dostępne oczywiście w naszym sklepie Studio Sport, tak jak Nusy 14, które są już na wyprzedaży. Oczywiście zapraszam serdecznie do Studio Sport w Warszawie, żebyście spotkali mnie. Chętnie pomogę Wam w doborze butów do biegania. No i będziecie mogli ze mną pogadać trochę o bieganiu, o treningu, także serdecznie zapraszam. To tyle ode mnie w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć!